the series in which we present inspiring stories coming from young people. Today's story comes from Tomasz Wojtowicz, a law student who is also very keen on football. Now he is playing in youth Polish national football team. Tomasz is 18 years old from Katowice, Poland. He has been playing football since childhood. Currently, he is a player of Ruch Chorzów team and has also been appointed as a youth representative to the Polish national team. This year, he graduated from high school and began law studies. In his spare time, he likes to travel and is interested in music. Moja pasja zaczęła się w ten sposób, że w wieku 6 lat mój tata zapisał mnie wraz z bratem do małej akademii piłkarskiej w Katowicach, gdzie bardziej bawiłem się w tym sporcie, jak to mały dzieciak. I z każdym kolejnym rokiem coraz poważniej zacząłem brać tą piłkę, coraz lepszy się stawałem, coraz bardziej się rozwijałem. Aż w końcu wydaje mi się, że przejście do Akademii właśnie Ruchu było takim trochę przełomowym momentem, bo tak właśnie bardziej zacząłem kierunkować swoje życie w tą stronę piłki, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że ta moja pasja zaczęła się dzięki tacie, który mnie tym zaraził i cały czas mnie w tym wspiera. Myślę, że najtrudniejsze w doskonaleniu w piłce nożnej była ta ilość pracy, którą trzeba było włożyć, czas, który trzeba było poświęcić na treningi i to zawzięcie i determinacja, żeby cały czas się w tym doskonalić, cały czas pracować i poświęcać, jakby nie było, dużą ilość energii, żeby łączyć to trenowanie później ze szkołą, z liceum i aktualnie ze studiami, bo jednak to wymaga dużo poświęceń i dużo zawzięcia, żeby jednak cały czas robić to tak samo mocno i tak samo wytrwale, bo myślę, że jest to duży wysiłek, zarówno emocjonalny, jak i fizyczny, żeby cały czas to łączyć i się nie poddać i nie zrezygnować z czegoś. Więc myślę, że to jest to najcięższa część tej mojej pasji. Aktualnie moją inną pasją, jeśli można to tak nazwać, będą studia prawnicze. Jeszcze cały czas zastanawiam się, jak to wszystko połączę, ale jest to coś, co mnie interesuje, dlatego uznałem, że jeśli mam taką możliwość, to przynajmniej spróbuję to połączyć i na tych dwóch frontach dawać z siebie wszystko. No a oprócz tego wydaje mi się, że lubię bardzo muzykę. Może nie w formie grania, bo nie mam takich niestety umiejętności, ale w słuchaniu i kolekcjonowaniu różnych płyt i później odtwarzaniu ich. Myślę, że to jest coś, co dużo mojego czasu zajmuje i dużo temu poświęcam czasu w każdej wolnej chwili praktycznie. Ta muzyka gdzieś jest, więc myślę, że to też można pod to podpiąć. No i też bardzo lubię inne sporty, ale wiadomo, że przy takim intensywnym trenowaniu piłki nożnej jest na to mniej czasu, ale zawsze jak jakaś odrobina się znajdzie, to lubię też inne sporty pouprawiać i trochę się poruszać, bo jednak jak już trochę się trenuje, to później tego ruchu zawsze brakuje. O zarządzaniu czasem już wspominałem. Jest to dosyć ważna kwestia, jeżeli chodzi
o moje życie i moją pasję, bo tak jak mówiłem, połączenie takiego wyczynowego trenowania i profesjonalnego piłki nożnej ze studiami samo w sobie jest ciężkim zadaniem, a do tego studia prawnicze są ciężkie i wymagają również wiele uwagi, wiele nauki i czasu, więc myślę, że to będzie wymagało wiele poświęceń i zaangażowania, ale jestem do tego przyzwyczajony, bo całe ostatnie 3 lata spędziłem w liceum, nie chodząc praktycznie na żadne lekcje i wymagało to ode mnie własnej nauki we własnym zakresie i takiego samozaparcia, żeby jednak nie siedzieć w domu i nic nie robić, tylko nadrabiać te wszystkie nieobecności i przygotowywać się na własną rękę do matury, bo jednak chcąc iść na studia musiałem ją dobrze napisać. Także musiałem wiele swojego czasu wolnego poświęcić na dodatkową naukę i nadrabianie tego, co moi rówieśnicy robili w szkole. Ale jak widać po moim przykładzie jest to możliwe z wystarczającą ilością samozaparcia i silnej woli. Da się to połączyć, jest to oczywiście bardzo ciężkie, ale dla chcącego nic trudnego. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że aktualny okres jest najlepszym w moim życiu, bo zarówno spełniam się w swojej pasji. Pierwszy raz dostałem powołanie do reprezentacji Polski U21, co było nie lada wyróżnieniem, gdyż reprezentowanie kraju to jest jednak duży zaszczyt, na który każdy chłopak grający w piłkę liczy i marzy o tym cały czas. Zaczynam też studia prawnicze, na które udało mi się dostać dzięki dobrze napisanej maturze, do której de facto przygotowywałem się sam na własną rękę. Jest to taki moment, który myślę, że każdy doświadcza na jakimś etapie swojego życia, który daje to poczucie, że to, co się robi, nie idzie na marne i że warto cały czas się starać i poświęcać czas, czy to swojej pasji, czy to swojej pracy. I myślę, że każdy potrzebuje takiego znaku od życia, że nie warto się poddawać. I to właśnie jestem w takim momencie teraz, dosyć przełomowym, z którego mocno korzystam i się cieszę, bo wiem, że takie chwile mogą nie trwać wiecznie i trzeba z nich czerpać jak najwięcej. To, co mogę poradzić młodym ludziom chcącym się rozwijać w różnych sportach, nie tylko w piłce nożnej, to, żeby cały czas pracować i się rozwijać i dążyć do tego jak najmocniej, żeby właśnie się rozwijać samemu. Nie zawsze musi iść to w parze z wynikami. Myślę, że ta silna wola jest potrzebna i determinacja do tego, żeby cały czas dążyć do swojego celu, cały czas dążyć do tych swoich marzeń, bo tak czy inaczej to odpłaci. Czy to właśnie w spełnieniu się w danym sporcie, czy po prostu w rozwoju samego siebie i takiej rozwoju cech, które później w życiu są bardzo przydatne. Czy to właśnie ta determinacja, czy silna wola, która na wszystkich płaszczyznach życia później się przydaje, więc to jest coś, co na pewno jest ważne. I do tego wydaje mi się, że trzeba polegać na osobach, których ma się blisko, bo to też jest potrzebne. Ciężko samemu dojść do czegokolwiek, więc myślę, że warto przynajmniej próbować się otaczać takimi ludźmi, którzy mają na nas dobry wpływ i są w stanie nas wspierać w tych cięższych momentach, bo takie też zawsze przychodzą, a gdy ma się właśnie kogoś bliskiego obok,
kto Cię wspiera i kto Cię utwierdza w tym, że właśnie warto dalej próbować, jest bezcenne i mówię to właśnie też z własnego doświadczenia, więc to też jest bardzo ważne i myślę, że jak się ma te dwie rzeczy, to mogę śmiało powiedzieć, że jest duża szansa, że albo się osiągnie jakiś większy lub mniejszy sukces, albo się rozwinie samemu i nie będzie się tego na pewno żałować. Plany na przyszłość aktualnie bazuję na piłce nożnej, oczywiście, bo jest to moja największa pasja i przynosi mi to najwięcej szczęścia i radości na co dzień. Dlatego tyle, ile będę mógł, będę się starał to robić i wyciągać z tego jak najwięcej szczęścia, a jeżeli mam możliwość robienia tego, co kocham i jeszcze zarabiania z tego, to nie wiem, czemu miałbym tego nie robić i będę się starał jak najbardziej rozwijać, żeby móc się właśnie z tego utrzymywać. I taki jest mój plan na najbliższy czas, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, żeby przykładowo dostać kolejne powołania do reprezentacji i żeby jak najlepiej się wykazywać na boisku i móc właśnie z tego zarabiać. A dodatkowo studiuję teraz prawo, więc myślę, że takim długoterminowym planem też byłoby skończyć studia, żeby móc później się rozwijać też w innych kierunkach, bo kariera piłkarska nie trwa wiecznie. Większość piłkarzy gra maksymalnie do 35-40 roku życia, jak zdrowie pozwoli, więc to szybko się kończy ta kariera i trzeba też myśleć co później, dlatego właśnie planuję studiować i skończyć studia prawnicze, żeby móc później też coś w tym kierunku dalej robić. Ale tak jak mówię, aktualnie skupiam się głównie na piłce nożnej, jako że jest to coś, co przynosi mi mnóstwo szczęścia i będę starał się właśnie jak najbardziej w tym spełniać. Tak. Myślę, że tym, czym mogę się podzielić z innymi młodymi ludźmi, jest to, żeby się cieszyć życiem i robić to, co się lubi, bo to jest taki okres, który na to pozwala, żeby się rozwijać w kierunku, w którym chcemy, żeby robić to, co chcemy bez większych konsekwencji. Dlatego myślę, że jest to ważne, żeby czerpać jak najwięcej radości z tego czasu. Ja taką radość czerpię z grania w piłkę. Każdy robi to na swój sposób, każdemu co innego przynosi szczęście, więc myślę, że najważniejszą rzeczą to być szczęśliwym i robić to, co się lubi, bo wtedy całe życie jest przyjemniejsze i myślę, że to jest coś takiego, co na pewno warto robić. I do tego myślę, że właśnie warto dążyć do swoich celów i nie odpuszczać, nawet pomimo mniejszych niedogodności lub sytuacji, które sprawiają, że możemy sobie pomyśleć, że to może nie być tego warte. Mimo takich sytuacji warto cały czas dążyć do tego swojego założonego wcześniej celu, do swoich marzeń, bo nawet jeżeli nie uda się ich spełnić w pełnym zakresie, to na pewno sprawi nam to wiele przyjemności, wiele szczęścia, a do tego, tak jak mówię, pozwoli nam się to rozwinąć i nie stać w miejscu, a to jest najważniejsze.